20 Seal i klip do utworu Kodama. Pod pseudonimem 20 Seal ukrywa się Sylvian Richard, który jest też członkiem zespołu C2C. Jest mikserem, jest DJ-em, jest producentem, kompozytorem. Klip zainteresował nas przede wszystkim dlatego, że jest to jakieś takie ciekawe podejście do formy. Klip składa się z 3 ujęć. We wszystkich ujęciach kamera usytuowana jest z góry, obserwuje to, co dzieje się na dole, czyli na stole, pełnym instrumentów i rąk. Nie wiadomo, czy są to ręce jednej osoby, czy są to ręce kilku osób. Bo możliwe, że to jest jedne i zostały po prostu skopiowane na jednym ujęciu. Możliwe, że są to ręce Sylwiana, ponieważ w pewnym momencie na klipie pojawiają się 2 telefony jednocześnie z jego selfie. Pierwsza sekwencja przedstawia właśnie ręce, które grają na instrumentach, mieszają w kubku, robią na drutach. Jest pokazany jakby proces powstawania tej piosenki z różnych instrumentów. I co chwilę ręce zmieniają swoją pozycję i wykonują inne czynności. Następna sekwencja przedstawia artystę, który leży na podłodze i usypany jest różami. Przepływa światło, które jakby zmienia co chwilę otoczenie. Odkrywa jego twarz. Odkrywa jego twarz. Widać tam posypane róże, czyli może jest takim romantykiem. I przechodzimy do ostatniej sekwencji. Wracamy znowu do instrumentów. Tym razem pojawiają się inne z nich i zaczyna się pojawiać taka ramka, w której są też jakieś inne rzeczy pokazane. Taka sztuczka, jest taka magia. Magia. Teledysk jest dosyć prosty, ale właściwie fajny, taki interesujący. Bo cały czas się zastanawiasz, co się zdarzy dalej. Zobaczcie sami. Mamy dla Was świetny niewypał. Ubawiłyśmy się po pach. Będzie to koncert Lady Punk w Tarnobrzegu 20 lipca tego roku. Był to jeden z koncertów w ramach Lato z Radiem. Wokalista zespołu Lady Punk poczuł rock'n'rolla. Poczuł rock'n'rolla i chyba wypił za dużo jabola. Jaki ryb! Jestem coraz lepsza. No ale niestety Janusz Panasewicz oj, Janusz zachował się nieprofesjonalnie. Wyszedł na scenę pod alkoholu i może nawet narkotyków. Mam na niego jedno określenie. Pijany kret. W pewnym momencie zdejmuje okulary. Tak, i jego twarz wygląda jak kret. To oczy takie... Ale generalnie publiczność była oburzona, internauci posypali negatywne komentarze na ten temat. Bo jak to tak może być, żeby gwiazda polskiego rocka wychodziła pijana na scenę? Bełkocze, ale zdarza się. Tak. Najlepsze jest to, że mu się twarz rozpływa. Od tego... tak się... robi się jakiś kartofel z nosa na... Był komentarz, że wszyscy członkowie zespołu starali się z całych sił, żeby zatuszować złe wrażenie Janusza i tak dalej. Ratować, niby ratowali sytuację, ale... Tak grali. No. Janusz tarzał się. Przeklinał. No, nieładnie. Tam dzieci, młodym, jaki daje przykład, nie? I nagle w ogóle był bliski, myślę, że wytoczenia się stąd tej sceny, po prostu przetarzania się. Dyrektor generalny Lata z Radiem chciał zakończyć koncert, ale cieszył się, że to nie on będzie musiał podjąć tę decyzję. No i właściwie burmistrz Tarnobrzegu zdecydował, że Lady Punk nie dostanie garzy za ten koncert. Nie, Janusz, nie dostaniesz hajsu za swoje wybryki. Nie będzie na następny alkohol. Nie. No nie wiem, czy zgadzacie się z tym, żeby Janusz nie dostał pieniędzy za swój występ? No to tak samo jakby pracownik wszedł do fabryki i też był pijany i wiadomo. Oj, Janusz, nieładnie. Zobaczcie sami ten koncert.
Coverem, który urzekł nas tym razem i który chciałybyśmy bardzo Wam serdecznie polecić, jest utwór Unconscious, który w oryginale wykonuje Rebecca, a tym razem wziął się za niego zespół Twilight. Utwór ten znajdzie się na epce pod tym samym tytułem Unconscious, na której znajdą się covery zespołu Rebecca. Będą wykonywane przez The Dumplings czy Kicksnap. Chłopaki z Twilight od 3 lat nie wydali żadnej płyty. Może to jest zapowiedź jakiegoś nowego materiału. Zobaczymy. Zobaczcie tę wersję. Zapraszamy Was na męskie granie. Ta impreza wpisała się już na stałe w kalendarz imprez w Polsce. Jest sponsorowana przez Piwo Żywiec i odbywa się w wakacje w różnych miastach, w różnych datach. Miasta, które nam jeszcze zostały, to 2 sierpnia Warszawa, 23 sierpnia Wrocław oraz 29 sierpnia Żywiec. czyli finał. Na tych koncertach będziecie mogli zobaczyć m.in. Brodkę, Krzyśka Zalewskiego, Patrick the Pen, Smolika. Dawida Podsiadło czy Grubsona. My Was serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. 7. odcinek dobiegł końca. Zostawiajcie nam dużo komentarzy, bo coś ostatnio jest coraz mniej. Wysyłajcie nam swoje inspiracje. Szczególnie polskie. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia! Pa!